a zbliża się wyjazd, więc postanowiłem sam wymienić olej. Taki Castrol 5W30. O, idzie. Dobra. Włączamy choineczkę. Tada! W razie czego jakbyśmy się zakopali gdzieś na błocie. Kolejna kubka do poukładania w kamperze. Nie wiem, jak to się zakłada, nic. W ostatnim czasie już tyle wydaliśmy na naszego kampera, a zbliża się wyjazd, więc postanowiłem sam wymienić olej. Kupiłem olej, kupiłem filtry, filtr oleju, filtr powietrza. Także zabieram się za wymianę, a Was zapraszam na odcinek. Oprócz wymiany oleju trzeba będzie wszystko do kampera zapakować, bo jak wiadomo lub nie, chcieliśmy sprzedać naszego kampera. Przez ostatnie 2 miesiące nie udało się, więc postanowiliśmy go uruchomić z powrotem i wyjedziemy na święta gdzieś na południe Europy. Został jeszcze tydzień do wyjazdu, także na razie wody nie będę uzupełniał. Może być różnie jeszcze z pogodą. Przed samym wyjazdem dolejemy wodę. Odpowietrzyć trzeba cały układ, bo z boilera została woda wypuszczona z kranów, także to będę miał do zrobienia. A teraz co? Trzeba rozgrzać silnik i będę próbował jakoś wymienić ten olej. Jak widać, angielska pogoda nie rozpieszcza, ale nic, jest troszeczkę zimno, około 6 stopni. Tak, 6 stopni dokładnie. Wyłączymy sobie radio, wyłączymy sobie dmuchawę. I teraz tak, jakie mamy napięcie na akumulatorze? 12,3 dokładnie. To jest akumulator samochodowy, a na akumulatorze hotelowym sobie sprawdzimy w aplikacji Victron. Niech się tylko uruchomi. I co my tu mamy? 12,93. Także ładnie się cały czas doładowywuje. Solar utrzymuje ten akumulator w naładowaniu. Pogody nie ma, 1 W tylko ładuje. No ale stan akumulatora jest w porządku. Jeszcze trzeba w ogóle posprawdzać światła, jak tam to wszystko wygląda. Co? Światła świecą długie. Włączymy długie. Jak to wygląda z przodu? Tutaj awaryjne świecą. Wszystkie światełka, obrysówki na górze świecą. Tam obrysówka świeci. Tutaj obrysówki też świecą. Jeszcze będę musiał zobaczyć światło stop, ale to przyhamuję sobie w lusterku, zobaczę. Tablica, 2 świecą. Dobra, wygląda na to, że jest w porządku. Jeszcze druga strona. Także ta obrysówka świeci. Tutaj na dole też wszystko świeci. I obrysówka jeszcze mnie ciekawi tutaj przy markizie też świeci. Paliwa już jest mało, trzeba zatankować, także jadę, zatankuję. Przy okazji silnik się rozgrzeje, będzie idealny do wymiany oleju. No a światła stop sobie sprawdzam zawsze tak na kamerce. O, widzę przy płocie, jak naciskam, obydwa się zaświecają. I jeszcze jedno, ja nagrywam ten film w 4K, w 25 klatkach. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zawsze nagrywałem w Full HD, w 50 klatkach. O, coś się ropa podrożała. Funt 44 diesel, benzyna funt 36. No jestem z powrotem, także będę wymieniał filtr powietrza. Widzę, że filtr powietrza jest przykręcony na takie śrubki, także odkręcam i będę wymieniał. Filtr oleju gdzieś jest pewnie pod spodem. Tak jak mówiłem, jeszcze nie wymieniałem tutaj oleju w tym kamperze. Zawsze jeździłem do mechanika, ale mówię, nie święci garnki lepią. Trzeba będzie spróbować samemu, a się parę groszy zaoszczędzi. Będzie na paliwo na wyjazd. Co my dzisiaj będziemy wymieniali? Tak jak mówiłem, olej. Taki Castrol 5W30. Kupiłem 2 bańki po 4 litry, bo jedna kosztuje 34 funty, a litrowa kosztuje 16, więc to się nie opłaca. A do tego silnika, to jest 2.2 diesel, wchodzi 6,3 litra. Mamy korek spustowy, filtr oleju i filtr powietrza. Wszystko kosztowało 95 funtów. A do tego mam jeszcze taką miskę na olej. 8-litrowa powinna wystarczyć. Muszę wejść pod spód, zobaczę, czy uda mi się odkręcić olej i filtr oleju bez podnoszenia tego kampera do góry, ale myślę, że tak, bo tu mamy filtr oleju. Gdzie jest korek spustowy? Korek spustowy jest tu. O. Bez podnoszenia kampera go tutaj odkręcę. Tak wygląda taka śruba, taki korek od miski olejowej. Tu jest jeszcze taka uszczelka gumowa.
Kosztowało to 2,80 funta, także wymieniam zawsze, jak wymieniam olej. Klucz do filtru oleju mam, także w pierwszej kolejności sobie wezmę, wejdę pod spód i spróbuję go ruszyć, czy odkręcę. W ogóle na razie jeszcze go nie będę odkręcał, chcę tylko sprawdzić, czy go w ogóle ruszę. O, idzie. Dobra. Pójdzie. Także to filtr oleju pójdzie. Zabieram się za odkręcenie tutaj, gdzie jest ten korek spustowy, tutaj tego korka i spuścimy olej. To co, próbujemy jakoś to odkręcić. 13. No, nie w tą stronę. Chłopie, gdzie ty kręcisz? O, idzie. Idzie. Teraz paluszkami. Muszę uważać, bo jest gorący olej, żeby mi tu nie nakapało. I niech sobie zaraz ścieka, a w międzyczasie, jak ten olej będzie ściekał, będę wymieniał filtr powietrza. Wiecie, za wymianę oleju biorą od 30 do 40 funtów, w zależności od warsztatu, a będzie to dobre połowa baku paliwa. Dobrze, to niech sobie ścieka i biorę się za odkręcanie filtra oleju, tylko niech to trochę ścieknie ten olej, żebym mógł miskę podłożyć pod filtr oleju. Olej kończy się ściekać, prawie pełna miska, a ja idę na górę, biorę się za filtr powietrza. Tak patrzę, ile my tu mamy śrubek. Widzę, tutaj jest jedna, druga, trzecia, czwarta. 4 śrubki do odkręcenia. Wymienione. Troszeczkę się męczyłem, bo ten filtr, nie wiem, wydawało mi się, że jest za duży, bo ta kopułka, ta pokrywka troszeczkę odstawała, ale jak dokręciłem na śrubkach, to dociągnęło i wszystko ładnie siedzi. Olej już sobie ładnie ściekł, już tylko takie małe kropelki lecą, także zakręcam korek i odkręcę filtr oleju. Otwieram filtr oleju. Zobaczę, czy jest taki sam. Wygląda na taki sam. Tylko Bosch. Tak jak pamiętam, zawsze mnie uczyli, czy na praktykach w szkole, w technikum, trzeba sobie troszeczkę ten filtr, tę uszczelkę olejkiem nasmarować, żeby się wkręciło i żeby ta uszczelka się nie ukręciła. I żeby później było też łatwiej to odkręcić w przyszłości. Także czystym olejem ją smaruję i zakręcam. Już coraz mniej kapie, więc zakręcam filtr oleju. O, zawsze mnie też uczyli, żeby filtr oleju dokręcać ręką, ale ja delikatnie jeszcze kluczem dociągnę, żeby było tak na pewno dobrze. Oczywiście nie będzie to jakoś z pełną siłą, ale chociaż troszeczkę. Ok, tak tego dociągnę szczuciem, nie mocno. O, myślę, że będzie ok. Profesjonalny lejek, niestety nie mam innego, z butelki wycięty, zaraz ją sobie ładnie wytrę i wlewam olej. To zaczynamy. Lejek pasuje jak ulał. Prawie. O, nawet siedzi sztywno. Także pierwszą czwóreczkę lejemy całą, a później musimy nalać 6,3 w sumie. Także nalejemy jeszcze później 2 litry i będziemy sprawdzali, jak to wszystko wygląda.
4 litry wlane. I jeszcze wlejemy 2, żeby było równo do 6. Tutaj mamy miareczkę, także widać, że tu jest 4. Musimy nalać sobie do 2, czyli będzie 6 litrów. Odpalimy. Najpierw zobaczymy, ile tego oleju będzie na miarce. Ile mamy? Jeszcze. Żeby nie przelać, bo lepiej mieć tego oleju troszeczkę mniej niż za dużo. Na równym gdzieś postawię, żeby zobaczyć. Nie no, jeszcze troszeczkę trzeba dolać. O, powinno być teraz git. Zobaczymy sobie na miarce, jak to wygląda. Miarka jeszcze brudna z czarnego oleju starego. Na nowym będzie ciężko zobaczyć, bo to jest taki czyściutki olej. Ale sobie zobaczymy. Zresztą zaraz pójdziemy jeszcze do środka zobaczyć na kropkach, na wyświetlaczu. Chyba jest dobrze. Chyba jest na miarce pełno. Jeszcze raz zobaczę. Tak. Jest pełny stan. To korek zakręcam i idę odpalać. No to co się tu będzie działo na tej desce? Musimy zamknąć, wejść do środka i zamknąć drzwi. Oil level. No pokazuje 3/4. Palamy. Ładnie cyka silniczek. Także niech pochodzi. Olej troszeczkę się rozgrzeje. Później jeszcze wejdę pod spód, zobaczę, czy tam nic nie cieknie. No i robota zrobiona. No jeszcze sobie wejdę, teraz już go zgasiłem. Zobaczyć, czy tutaj nic nie cieknie. Jak to wszystko wygląda. Czyli tak, korek spustowy, gdzie on tutaj jest. O. Nie wygląda, żeby tutaj coś ciekło. Suchutko. Filtr oleju. Też suchutki. Tu muszę jeszcze wytrzeć, bo tam coś na miejsce jakieś olejowe się, resztki oleju zostały. Zaraz to wytrę. No chyba wszystko jest w porządku. Także godzinka pracy i olej zmieniony z filtrem powietrza. Zaoszczędzone parę złotych, parę funtów w naszym przypadku. Ja przestawiam kampera z powrotem, zawracam i pomału będziemy się brali za pakowanie. Ale to już w drugiej części filmu. Także zapraszam na pakowanie kampera. Postaram się wybrać rzeczy, które są najbardziej niezbędne. Zobaczymy, co nam teraz się przyda. Na pewno dużo rzeczy zostawię. Będziemy myśleli. Tak się zastanawiam, jakie krzesła wziąć. Czy te duże, czy wystarczą nam takie małe, rozkładane. Ale chyba wezmę te po prostu. Nie planujemy jakichś większych posiedzeń przed kamperem. Zobaczymy, jaka będzie też pogoda. Ale w razie czego te nam w zupełności wystarczą. Także pakuję 3 takie krzesła. Nie wiem też co zrobić ze stołem. Czy brać ten duży stół, który mamy zwinięty tutaj, czy wystarczy nam taki mały? Chyba wezmę tylko ten mały. Drugi mamy też w kamperze. Trzeba je zanieść do kampera. Troszeczkę się deszcz rozpadał w Anglii. Jak to w Anglii pogoda nie rozpieszcza. To jeszcze kupiliśmy taki dywanik tutaj, żeby troszeczkę zabezpieczyć te dywany kamperowe. No i mamy choinkę. Taką małą, też są światełka na baterię i też zamontowałem tutaj wczoraj z Kają trochę światełek na kamperze, żeby było tak świątecznie. No i są elfy. Przednia szyba też jest udekorowana. Też są światełka kolorowe i też Kaja położyła swoje elfy. Biorę na jazdy, bo to jest też ważna rzecz. Nie wiadomo, gdzie będziemy stali, a przy postoju na nierównych miejscach no śpi się nie za ciekawie, jak kamper jest niewypoziomowany. Także te najazdy biorę. Mam też takie maty, rampy, w razie czego jakbyśmy się zakopali gdzieś na błocie, jeszcze nigdy nie używałem. Podkłada się to pod koła, no i łatwiej wyjechać kamperem. To akurat dostaliśmy w kamperze w zestawie od starego właściciela,
Ale wezmę, to dużo miejsca nie zajmuje i zawsze się może przydać. Nigdy nie wiadomo, szczególnie w zimie. Wąż do napełniania zbiornika. Zobaczę, czy jest uszczelka. Tak, bo ją często gubię. Ten wąż to jest konieczność. No i w tej naszej skrzyneczce tutaj będę chciał coś zobaczyć, czy tutaj jest mi to wszystko niezbędne. Co to jest? To jest wąż do grilla gazowego, jeżeli bym chciał zasilać tego camping gaz, grilla camping gaz małego z butli gazowej, to tu można sobie podłączyć. On nie jest mi potrzebny, bo grilla weźmiemy małego, ale mam dużo kartridży, tych kartuszy, także to nie będę potrzebował. Śledzie to się mogą przydać. Światełka na LED też się przydadzą. O, zobaczymy, ile mamy jeszcze tutaj tych saszetek. Jeszcze parę zostało, ale na wszelki wypadek domówię jeszcze jedno opakowanie. Ile tutaj jest w środku? 15. Myślę, że około 10 nam zostało. Z tych saszetek jesteśmy bardzo zadowoleni. Wcześniej używaliśmy płynów, ale na przykład w porównaniu do płynów to z saszetkami jest dużo ładniejszy w ogóle zapach z tej toalety. No także zdecydowaliśmy się na korzystanie już teraz z takich tabletek. One są trochę droższe, bo takie pudełko kosztuje tutaj w Anglii na Amazonie 15 funtów za 15 tabletek, czyli jakby jedna tabletka kosztuje 1 funt. Młotek to też się przydać może. Pasy szturmowe, no to do markizy to też będę musiał wziąć. Najważniejsza rzecz, jeszcze końcówki do gazu. Gdzieś tutaj są, o, to jest końcóweczka do wody, to też się może przydać. Kable. To jest końcówka europejska do podłączenia się do sieci. Jeżeli nie ma takich podłączeń na kempingu, typowo kempingowych, to taką przejściówkę możemy zastosować. Siekierka. Zobaczę, czy to są te końcówki. Tak, to są końcówki do gazu. To muszę wziąć. Tak wyglądają te końcóweczki. To jest chyba na Włochy, z tego co kojarzę. To jest na Portugalię i na Hiszpanię chyba. W każdym razie na wszystkie kraje europejskie jestem przygotowany. Na jazdy już siedzą. Tutaj wsadzimy sobie jeszcze to pudełko z wszystkimi gadżetami. Kabel też to pójdzie na górę. Tutaj pudełko z wszystkimi gadżetami idealnie mi się mieści. Jeszcze parę rzeczy tutaj wrzucę na górę. Najważniejsze to są, żeby te tabletki były na wierzchu i wąż od wody i kabel oczywiście. Tabletki, toalety włożymy tu. No i przewód sobie też wsadzimy do schowka. No i ten wąż do nalewania wody też tu się idealnie mieści. Także to jest cały zestaw, który jest niezbędny w takiej obsłudze kampera. No co, myślę, że teraz zostały rzeczy w środku. To włączamy choineczkę. Tada! Taka mała, a cieszy. Tutaj jeszcze światełka. O, zawsze to taki bardziej świąteczny klimat. Jak jest ciemno, to nawet fajnie to wygląda. Stoliki, krzesła tu idą do szafy. Szafę akurat mamy bardzo dużą, pojemną. Tutaj jest jeszcze taki stolik oryginalny już z kampera, który jak trzeba to się po prostu wystawia tutaj z tyłu. Można sobie przy nim zjeść. No to co, biorę się za te krzesła. Mało miejsca zajmą. Dobrze, bo później nie będzie trzeba to wszystko wyciągać jeszcze raz. Im mniej ich teraz zapakuję, to później będę miał mniej roboty. Bo przecież ten kamper idzie na sprzedaż, jak wrócimy. Niestety nie udało się go teraz sprzedać. Okres jest taki nie za ciekawy, przedświąteczny. W Anglii jakby sezonu nie ma. Anglicy to raczej większość przynajmniej nie kempinguje w zimie. Chociaż tutaj zimy jako takiej nie ma, bo mrozów wielkich też nie ma. O, zobaczę, może on mi się zmieści tutaj w tą szczelinę, gdzie jest ten stół oryginalny. O, zobaczcie, idealnie się wpasował. O, wejdzie tam dalej.
Nie, niestety tam coś brakuje. Dobra, może być tu, to nie przeszkadza. I tak pójdą jeszcze jakieś inne rzeczy. Nie wiem co z hulajnogą, czy brać, czy nie. Jeszcze będę musiał butlę napełnić i wymienić tą pustą, taką zwykłą, bo mamy jednego safe filla, czyli takiego gasbanka, no a drugą wezmę taką zwykłą, po prostu wymienię. Patrzę na zegarek, jest 10:18, bo o 11:50 mamy wizytę z Tomim. Musimy zrobić certyfikat na wyjazd z Anglii. No tutaj są takie przepisy, jeżeli pies nie ma pieczątki europejskiej, jeżeli chodzi o szczepienie przeciwko wściekliźnie w polskim albo w europejskim paszporcie, to trzeba mu robić certyfikat, żeby przekroczył granicę. My mamy paszport europejski dla niego, ale ostatnią szczepionkę na wściekliznę zrobiliśmy w Anglii, więc nie jesteśmy w stanie na niej wyjechać. Może się uda teraz go zaszczepić już gdzieś w Europie, to wbijemy sobie tą pieczątkę europejską w tą książeczkę jego, w ten paszport europejski i wtedy będzie można już w nim jeździć bez zrobienia tego certyfikatu. A ten certyfikat kosztuje około 130 funtów. No i jest on ważny 4 miesiące, z tego co pamiętam, na wyjazd i na powrót. Tak jakby, no niestety niezbędna rzecz teraz, jak już Anglia wysłała z Unii Europejskiej. W tym pudełku są wszystkie rzeczy, sztućce, garnki, wszystkie kuchenne przybory. To już Ania sobie to ogarnie. Myślę, że jak będziemy wyjeżdżać 19, bo 20 wyjeżdżamy, to ona sobie to 19 wybierze najpotrzebniejsze rzeczy. A ja jeszcze muszę znaleźć torbę, gdzie są wszystkie takie rzeczy z kampera, które miałem. O, to chyba będzie to. Czyli tam różne takie trójkąt ostrzegawczy, ładowarki, gaśnice. Tak, to będzie to. Uchwyt na telefon. Także biorę tą torbę, wyciągam i jeszcze sobie to zainstaluję. No a w tej torbie co? Apteczka, gaśnica. Jedną gaśnicę mam tam już też z tyłu. Trójkąt ostrzegawczy, kamizelki. Aha, tu jest multimetr jeszcze w razie czego do mierzenia, pasy. Taśma izolacyjna tam widzę jest. To ja to wszystko zostawię. Tu są żarówki, bezpieczniki. To niech to sobie zostanie. Jakieś żaróweczki. Tak, ja tego nie będę wyciągał, bo to wcześniej miałem wszystko spakowane tutaj w tej dolnej szufladzie. No, ale później to będę musiał jeszcze raz wszystko pakować. Także to pasy, rękawiczki. Ok, to ja to wszystko zostawiam w tej torbie i sobie ją gdzieś po prostu schowam w kamperze, może nawet w szafie. Gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy sobie od razu położę tutaj. No i może kamizelkę. Niech to leży pod ręką. Stara apteczka, tutaj mam nową, w niej jest dużo więcej rzeczy, takich najpotrzebniejszych. Też warto mieć w kamperze. Bandaży, trochę jakichś takich dezynfekujących chusteczek, parę. No niech będzie, to się nigdy nie wiadomo kiedy może przydać. Plastry, to są takie maty na magnes, też niektórzy mają naklejki i to jest potrzebne na Francję. To jest potrzebne tylko we Francji dla pojazdu powyżej 3,5 tony. Także dwa na boki, one będą naklejone, te akurat są na magnes, przyczepione tu na drzwi, a z tyłu mamy naklejony na stałe to oznaczenie, teraz Wam pokażę. O, tutaj. Także to też idzie pod siedzenie. Wiadomo, uchwyt na telefon, ładowarki, to też zaraz wszystko sobie powyciągam. Ta końcówka do napełniania wody, już o niej nieraz mówiłem, ale bardzo lubię, bardzo przydatna rzecz. Odkręca się tylko korek spustowy, wkręca się to, tutaj już jest odpowietrzenie. Fajnie można nalać po prostu sobie szybko wodę, nie trzeba trzymać tego szlaufu cały czas przy kamperze. To też idzie pod rękę, tutaj do szuflady kierowcy. Uchwyt na kamerkę GoPro też przykleję sobie na szybę, może coś się ponagrywa podczas jazdy. Jeszcze zobaczymy jak tam olej po wymianie oleju. Kamper stał całą noc, ładnie sobie ściekł. Zerknę ilość oleju, poziom oleju. No właśnie wytarłem już bagnet, drugi raz wyciągam. No i co my tu mamy? Nie złapię Wam ostrości. O, na papierku. No takie 3/4. Widzę, że chyba jest tak mniej więcej dotąd. A swoją drogą świeży olej był bialutki. Wczoraj tylko przejechane i już jest czarny. No może nie czarny, ale już jest ciemny. A zrobiłem tylko jazdę testową wokół domu. No niestety to jest diesel, takie uroki diesla.
Przy okazji trzeba sprawdzić płyn, jak tam płyn chłodzący w połowie stanu. Po paru próbach ruszył ten koreczek. Zerknijmy. No, płyn jest pełno. Także co? Tutaj w schowku rzeczy do kampera, te takie do obsługi są. Toaletę, no to toaletę jeszcze nie zalewam, bo boję się, że może jakieś przymrozki będą, żeby mi tam nic nie zamarzło. Wody też jeszcze nie nalewam. Także zbiorniki szary i na czystą są puste. Akumulator jest sprawny. Tutaj już jest wszystko zamontowane. Uchwyty na telefon, na GoPro, elektrownia kabelkowa. Co? To jest do wyrzucenia. Śmieci jakieś stare od razu powyrzucałem. Ta siatka z tym całym sprzętem, z pasami, z kablami, multimetr też jest, to idzie za siedzenie. No i co? Trzeba jeszcze dolać płynu do spryskiwaczy. A no jeszcze muszę wziąć tą jego smyczę, tą, żeby go przypiąć do siedzenia podczas jazdy do szelek. A tu taka 15-metrowa długa w razie czego, żeby sobie poganiał. No i ta rozwijana, to też zaraz zapakuję. Jeszcze jedna torba, którą znalazłem, rzeczy łazienkowe. Taka plastikowa przepychaczka, często się przydaje w naszym kamperze. Nie wiem dlaczego, ale bardzo często zapychają się odpływy w kranach. No wystarczy raz, dwa razy tak nacisnąć, zapompować i ładnie wszystko się odblokowuje. Taki uchwyt na różne płyny do kąpieli. Tutaj on ładnie się zaczepia. O, ma też szczoteczki do zębów. Pastę sobie tu trzymamy. Ja to zostawiam, niech sobie to Ania wszystko układa, zabiera co jej potrzebne, co nie. Bo to ostatnio jak pakowałem kampera, wszystko z łazienki spakowałem w tą torbę, także to są tam w większości jej kosmetyki. No i najważniejsza rzecz, o której bym prawie zapomniał, grill. Teraz go wyciągam. Mamy dwa te grille. Ten camping gas jest mniejszy na kartusze. To jest kadak taki stojący, który się podpina bezpośrednio pod butlę gazową. Ale nie wiem, czy będziemy aż tak grillować, także biorę ten mały nam się na pewno przyda. Tak wyglądają te zbiorniczki na gaz, tak zwane kartusze. No one są dosyć wydajne, bo myślę, że tak na 4-5 grillowań taki jeden wystarczy, ale tu mam jeszcze zapas, całe pudełko nieotwierane. Dodatkowo co biorę? Pompkę do kół, taką z Lidla, która bardzo dobrze się sprawdza, szczerze mówiąc. Pompuje nawet do 5 bar, więc jak na Lidlowy produkt, bardzo dobry, bardzo sprawna. Już nie mówiąc w ogóle o samochodach, bo te to pompuje momentalnie. No już tyle jak pompowałem, także sprawdza się rewelacyjnie. Przedłużacz, wkrętarkę, zestaw z narzędziami. Tutaj jakieś jeszcze śrubokręty. Swoją drogą dajcie znać, czy Wy też zabieracie tyle różnych narzędzi, które nawet pewnie się nie przydają, ale jakoś tak jest bezpieczniej, czysta głowa, jeżeli się to ma. Zastanawiam się jeszcze, czy wziąć taki duży zestaw kluczy, narzędzi, ale on jest dosyć ciężki, także chyba to zostawiam. Odpukać w niemalowane, żeby się nic nie stało. Kolejna kubka do poukładania w kamperze, ale to już jest ostatnia rzecz, którą teraz robię, bo jest 11:57, za godzinę 100 min jadę do weterynarza. Część rzeczy tutaj jest schowane z tyłu pod kanapą. W szafie grill, stolik i krzesła. Z przodu skrzynka z narzędziami, przedłużacz tutaj za siedzeniem, tak żeby w razie czego było dostępne w miarę szybko. Jeszcze dolewam płyn do spryskiwaczy, oleju troszeczkę doleję, bo jednak po wymianie jest 3/4, tak, prawie pełny żeby był. No i to wszystko, zostaje kuchnia, ubrania i myślę, że kamper gotowy. No i tutaj w tej szafeczce na buty też będzie schowane są zazwyczaj tą jego smycze. No i tu będziemy trzymać też buty. Właśnie wróciłem od weterynarza. Tomi ma już certyfikat, można śmiało jechać. Swoją drogą, mówię Wam jaka drożyzna, tragedia. Nie wiem dlaczego, zapłaciłem 220 funtów, czyli ponad 1000 zł za papierek, dzięki któremu pies może pojechać do Unii Europejskiej, przekroczyć granicę. Jest on ważny tylko na 4 miesiące. Co za tym, można tylko wyjechać raz i podróżować przez 4 miesiące, powrócić, no i potem trzeba wyrabiać znowu. Tragedia, nie wiem dlaczego. Wakacje płaciliśmy 120 funtów, 220 teraz. Przez pół roku niecałe podrożało 100 funtów. Anglia. Swoją drogą coraz bardziej już nas ta Anglia tutaj denerwuje. Czas zjeżdżać do domu. A tutaj mamy łańcuchy. Łańcuchy przyszły na koła. Mam nadzieję, że się nie przydadzą, ale zimową porą przy podróży warto mieć. Nie wiem jak to się zakłada, nigdy łańcuchów jeszcze nie zakładałem, szczerze mówiąc. Będzie trzeba w razie czego się jakoś nauczyć, ale jest instrukcja. Ja tu widzę jakieś zapasowe jeszcze oczka.
No nic, miejmy nadzieję, że się nie przydadzą, ale warto mieć. Jeszcze jedna rzecz, na którą czekam. Mata termiczna na przednią szybę i taka na boczne, także teraz będę nakładał podczas postoju. Mam nadzieję, że będzie troszeczkę cieplej, bo pamiętam z zeszłej zimy z tyłu kampera było bardzo ciepło, ale jednak przód tego kampera od tych szyb to ciągnie to zimno, także to też zamówione. No i chyba będzie już pomału to wszystko tego wyposażenia. Będziemy gotowi do wyjazdu. Moi drodzy, kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Taki vlog trochę techniczny, trochę z przygotowań, ale obiecałem Wam w ostatnim odcinku, że powiem, gdzie jedziemy, więc nasz plan jest taki, że wyruszamy w stronę Włoch. Jezioro Como to jest nasz punkt docelowy, ale tak jak mówię, wszystko jeszcze zależy od pogody, więc 100% decyzja nie zapadła. Jeżeli sprawdzimy prognozy pogody i tam w okresie świątecznym będzie źle, będzie zimno, będzie deszcz, to być może Hiszpania, więc zostańcie, śledźcie naszą przygodę i widzimy się na trasie. Żegnam się, jak zwykle dajcie jakiegoś lajka, dajcie suba, jeżeli Wam się podobało. Także my już wyruszamy w piątek, wy oglądacie tego vloga w poniedziałek. Zapraszam na odcinki z naszej podróży zimowej na Święta w Kamperze 2024. Cześć!